Ludzie nagle zniknęli. Na ziemi pozostały jedynie zwierzęta. Te do tej pory domowe w szybkim czasie zdziczały. Z kolei te egzotyczne uciekły z ogrodu zoologicznego. Bardzo szybko wprowadzono, a właściwie to przywrócono stare prawo dżungli. Przetrwają tylko najsilniejsi. Taką wizją świata jesteśmy prowadzeni do dość nietypowej japońskiej gry pod tytułem Tokyo Jungle, wydane ekskluzywnie na konsolę PlayStation 3 w 2012 roku. Jak sama nazwa wskazuje, miejsce akcji to opuszczone Tokio, gdzie do wyboru mamy dwa tryby. Jeden to historia, czyli 14 krótkich epizodów przedstawiających nam perypetie niektórych zwierząt oraz uzyskujemy odpowiedź na tajemnicę nagłego zniknięcia ludzi z miasta, a drugi to tryb przetrwanie. Główna część zabawy, gdzie naszym jedynym celem będzie przetrwać jak najdłużej i przy okazji nie dać się zabić, bądź umrzeć z głodu lub ze starości. Gdy zaczniemy, to naszym oczom ukaże się chyba jedna z najbrzydszych gier, jakie można zobaczyć na PS3. Ale jak to się mówi popularnie, książki nie ocenia się po okładce, to tak samo gier w pełni nie ocenia się po grafice. A więc spróbowałem i mówiąc krótko, warto było. Zanim zaczniemy, to musimy wybrać, czy będziemy sterować zwierzakiem mięsożernym, czy też roślinożernym. Po wybraniu zawsze zaczynać będziemy na stacji Shibuya i od tej pory nasze oczy bardzo często będą skierowane na trzy główne paski w górnym w lewym rogu, a w szczególności będzie nas interesować środkowy, czyli miernik głodu, który, jak możecie się domyślać, będzie się stopniowo kurczył. Aby temu zaradzić, to będziemy musieli polować lub szukać roślin, w zależności jaki typ ssaka wybraliśmy. W przypadku polowania możemy się skradać do naszej przyszłej ofiary, bądź ukryć się w wysokich zaroślach i poczekać na moment, kiedy pojawi się specjalna ikona, by w odpowiednim momencie zaatakować i zabić na miejscu. Ale uwaga, inne zwierzęta również mogą na nas zapolować. Jedzenie oprócz zaspokojenia głodu da nam również pewną pulę kalorii, gdzie jak uzbieramy jej odpowiednią ilość, to awansujemy kolejno z żółtodzioba na weterana, a z weterana na mistrza. Ranga ta będzie kluczowa w momencie szukania partnerki, którą będziemy musieli znaleźć, aby przekazać dalej nasze geny przed śmiercią ze starości. I aby mieć taką możliwość, to najpierw musimy oznaczyć specjalne miejsca na danym terenie. Gdy to już zrobimy, to na mapie pojawią się potencjalne samice do wyboru i te składają się na trzy typy. Dominujące, które wyrażą swoje zainteresowanie tylko w momencie uzyskania najwyższej rangi mistrz, zwykłe, do nich trzeba mieć poziom weterana i ostatnie zdesperowane, które pójdą za tobą bez względu na wszystko i dodatkowo obdarzą cię płami. Po wybraniu tej jedynej, czy to z wyboru, czy z konieczności, to zabieramy ją do siana i... Po krótkiej przerwie przejmujemy kontrolę nad nowym pokoleniem, które mogą otrzymać bonus do statystyk w zależności od tego, z jakim typem samicy doszło do spółkowania. Do tego zazwyczaj będziemy mogli kontrolować więcej niż jedno zwierzę i dzięki temu uzyskać dodatkowe możliwości, jak grupowy atak w przypadku drapieżników, bądź sterując roślinożernymi, poświęcenie jednego, aby goniący nas wrogowie się nim zajęli, a my w tym czasie szybko uciekli. Nasze rodzeństwo służy również jako pula dodatkowych żyć w momencie, gdy przewodniczący stadu umrze. To są z grubsza te najważniejsze czynności, które będziemy musieli wykonywać, aby przetrwać w tej betonowej dżungli. Oczywiście, aby urozmaicić rozgrywkę, to dodano wyzwania i to są wyzwania typu upoluj ileś tam zwierząt, dotrzyj do określonego miejsca, spłodź kolejne pokolenie i tym podobne, na które wypełnienie mamy ograniczony czas. Jak zaliczymy któreś zadanie, to w nagrodę otrzymamy bonus do statystyk, czasami przedmiot, bądź odblokujemy nowe zwierzę, a tych do wyboru w grze jest w sumie około 50. I każdy z nich charakteryzuje się swoimi statystykami oraz wielkością, co ma wpływ na to, czy będziemy mogli się dostać do określonych miejsc, bądź czy będziemy w stanie za pierwszym atakiem z zaskoczenia od razu na miejscu zabić. Dochodzi również tutaj możliwość ubierania naszego zwierzaka w różne stroje, które wzmocnią go, ale uwaga, bo te przedmioty mogą ulec zniszczeniu. Można je też kupić w sklepie za punkty przed rozpoczęciem zabawy oraz będziemy zbierać też przedmioty jednorazowego użytku, jak m.in. sucha karma, butelka z wodą czy szampon na pły, które pojawiają się losowo w mieście, bądź wyskakują po zjedzeniu zwierzaka. Wspominałem, że to japońska gra?
Podczas naszej wędrówki będziemy narażeni również na zmieniające się warunki atmosferyczne, które mogą spowodować m.in. utratę widoczności na radarze oraz co najgorsze wpływać na poziom toksyczności, który jak osiągnie 100%, to zacznie nam ubywać zdrowie. Te wszystkie elementy składają się na grę, która potrafi mocno zaangażować gracza i zmuszać go do odpowiedniego planowania swoich działań, jak i ponoszenie za nie konsekwencji. Tutaj doświadczycie, czym jest selekcja naturalna w praktyce, jak przez własną głupotę będzie was ścigać na przykład całe stado lwów i lwic. Czasami będziecie się wkurzać, jak przy oznaczeniu wszystkich terenów do wyboru są tylko zdesperowane samice, ale jeśli sytuacja jest dramatyczna i istnieje wysokie ryzyko, że dalsze poszukiwanie skończy się dla nas śmiercią, to i tak pogardzić nie można. Za każdym nowym podejściem będzie się zmieniać układ w ilości pożywienia na regiony, jakie gatunki zwierząt te tereny będą zamieszkiwać oraz inne wyzwania. Przyjdzie nam zwiedzać przeróżne miejsca, jak na przykład dzielnicę handlową i przedmieścia Shibuya, park Yoyogi, kanały, a nawet podziemne laboratorium. Im dłużej będziemy trwać przy życiu, tym coraz to groźniejsze dla nas stworzenia będą występować i co chwilę będziemy cierpieć na niedobór pożywienia. Istnieje tutaj też możliwość ogrywania gry lokalnie, we dwóch na jednym ekranie w trybie kooperacji. W wielkim skrócie to można powiedzieć, że Tokyo Jungle to gra typu roguelike, gdzie po śmierci będziemy musieli zaczynać od nowa, ale tym razem wzbogaceni o nowe doświadczenie. Po każdej sesji jesteśmy odpowiednio nagradzani i nasze wyniki są wysyłane do ogólnej tablicy wyników, które te dzielą się na dzienne, tygodniowe, miesięczne oraz ogólne. Za każdym kolejnym podejściem będziemy lepiej znać Tokio i dzięki temu szybciej manewrować pomiędzy lokacjami. Lepiej też poradzimy sobie w walce i w ocenie naszych szans na przeżycie. W rękach naprawdę hardkorowych graczy nawet szpic może okazać się zabójcą bez żadnych litości dla swoich ofiar. Bez litości też trzeba spojrzeć na ewidentne niedoróbki w grze i poza stroną wizualną to gra cierpi również na trochę skopany interfejs. Zapewne będziecie wielokrotnie zaglądać do menu, aby przypomnieć sobie, jakie właściwie wyzwanie mamy aktualnie do spełnienia oraz w jakim wieku znajduje się nasze zwierzątko. Tak jakby nie można było to gdzieś na ekranie umieścić takie informacje. Pole widzenia też pozostawia wiele do życzenia, a mianowicie wielokrotnie miałem przypadek, że nawet skradając się do czegoś, co widzę na radarze, jak się już trochę pojawił na ekranie, a pech chciał, że to był na przykład gepard, to już byłem atakowany bez chwili na reakcję. Można powiedzieć selekcja naturalna, ale selekcją naturalną na pewno nie jest ta jedna rzecz, przez które zadawałem sobie pytanie, no co za jelenie to tak zaprojektowały? A mianowicie jak utworzyć zapis w tej grze? Myślicie sobie, że wystarczy wybrać odpowiednią opcję w menu? Otóż nie. Jeśli czas nagli i musicie przerwać zabawę, to aby nie utracić postępu, to musicie w pierwszej kolejności oznaczyć wszystkie tereny, a następnie podejść do stogu siana i włączyć kwadrat, by wyjść. Wtedy możesz bezpiecznie wyłączyć konsolę, ale jeśli mając samicę przez przypadek naciśniesz kółko by spółkować, to sorry kolego, ale straciłeś możliwość zapisu swojego postępu. Tylko totalne jelenie mogły to tak zaprojektować. Co jeszcze mnie mega irytowało, to jeśli ktoś chciałby od razu ciągiem zaliczyć historię, to niestety tak się nie da. Schemat odblokowywania jest tylko jeden. Zaliczasz epizod, wracasz do trybu przetrwanie i musisz zbierać tak zwane archiwa, które zawierają dodatkowe informacje na temat tajemnicy nagłego zniknięcia ludzi. Zazwyczaj jest ich około 3 do uzbierania, a potem aby postęp się zapisał, to trzeba umrzeć. I taką kolejność będzie trzeba powtarzać za każdym razem. Do większych wad dorzuciłbym jeszcze muzykę, która absolutnie nie podeszła mi swoimi technodźwiękami, sporo nierealnych rzeczy jak na przykład Beagle, który jest w stanie zabić lwa jednym skokiem. Na dłuższą metę to gra staje się monotonna oraz to, że do części zwierząt mamy dostęp tylko po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Pomimo tych wad i tak uważam Tokyo Jungle za grę udaną i warto zapoznania się z nią. Jest to też jedna z niewielu gier na PS3, którą można przesyłać strumieniowo na PS Vita, chociaż granie w ten sposób było dla mnie trochę uciążliwe ze względu na o wiele mniej czytelną grafikę spowodowaną mniejszą rozdzielczością wyświetlacza. W sumie zastanawiałem się, dlaczego nie stworzono bezpośredniego portu na przenośną konsolę Sony. Wydaje mi się, że Vita powinna bez większego problemu poradzić sobie z tym tytułem, zwłaszcza, że ten nadawałby się idealnie do grania podczas podróży. A chwila, przecież w 2013 roku wyszło jako Tokyo Jungle Mobile, która była dostępna również na smartfony i tablety, a teraz oficjalnie nie jest już dostępna z powodu zlikwidowania usługi PlayStation Mobile w 2015 roku. Pomyśleć, że gra mogłaby nie powstać, gdyby nie Elvis Presley.
Jeśli Cię to zainteresowało, to zapraszam do obejrzenia drugiej części materiału, który skupiony będzie na historii powstawania tego nietypowego dzieła. A teraz pytanie do Was, drodzy widzowie. Czy graliście w Tokyo Jungle? Jeśli tak, to jakie wrażenie wywarło na Was? Czy znacie podobne gry stworzone według tej koncepcji? Czy chcielibyście kolejnej części Tokyo Jungle? Serdecznie zapraszam Was do pisania swoich przemyśleń. Jeśli filmik Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę oraz możecie też zasubskrybować ten kanał, by być na bieżąco z tego typu materiałami. A tymczasem trzymajcie się i do następnego. Cześć!